Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy: Uniwersytet Warszawski. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Zasady postępowania w kontakcie z osobą niewidomą. Korytarzem idzie studentka z białą laską. Większość z nas z pewnością miała szansę spotkać w przestrzeni publicznej osobę z niepełnosprawnością wzroku. Na samym Uniwersytecie Warszawskim studiują i pracują osoby niewidome i słabowidzące. Spora część z nas ciągle jednak nie wie, jak zachować się w obecności na przykład niewidomego kolegi. Czujemy dyskomfort i obawiamy się, że zrobimy coś, co urazi lub zaszkodzi spotkanej przez nas osobie. Oliwia Selewoniuk, studentka UW, osoba niewidoma. Zobaczyć, do widzenia, czy obejrzeć coś. Dla każdego z nas to są słowa normalne, które zwykle się używa. Czasem się zdarza, że niektórzy ludzie, jak na przykład zobaczą kogoś niewidomego, nie wiedzą na przykład, jak mu powiedzieć: widziałem film, wystawę. Normalnie można tak mówić, bo dla nas widzeniem jest słyszenie. Używajmy normalnie słów tak jak do widzących. Obok Oliwii stoi Aleksandra Byczek, tyflopedagog z Bonn UW. Jeżeli widzimy, że osoba niewidoma porusza się po przestrzeni i wydaje się, że jest zagubiona, wówczas możemy podejść do niej i zapytać, czy potrzebuje naszego wsparcia, na przykład w dostaniu się do określonego miejsca. Warto stanąć wtedy z boku osoby. Mówimy bezpośrednio w kierunku ucha i w ten sposób osoba niewidoma będzie nas mogła łatwiej zlokalizować. Jeżeli osoba niewidoma potrzebuje takiego wsparcia, wówczas podajemy wierzch naszej dłoni i przykładamy go do wierzchu dłoni osoby niewidomej. W ten sposób ona z łatwością lokalizuje naszą dłoń, chwyta nas za nasze ramię nad naszym łokciem. W ten sposób osoba będzie znajdowała się o krok za przewodnikiem. W ten sposób zapewnimy jej bezpieczeństwo, a także osoba będzie mogła wyczuwać wszystkie ruchy naszego ciała. Aleksandra jako przewodnik i Oliwia przechodzą przez drzwi. Unikajmy takich sformułowań jak coś znajduje się tam albo idź w tę stronę i zamieńmy to na bardziej konkretne zwroty, na przykład coś znajduje się po twojej prawej stronie, coś znajduje się 2 metry przed tobą. Albo odwołujmy się do tarczy wskazówek zegara i powiedzmy, że dany przedmiot znajduje się na godzinie 5. To, co warto jeszcze mieć na uwadze, to to, aby przestrzenie, po których wszyscy wspólnie się poruszamy, były oczyszczone z wszelkich przeszkód. Zwróćmy uwagę na to, aby nasze plecaki czy torby nie znajdowały się w przejściu pomiędzy ławkami. To zdecydowanie ułatwi poruszanie się osobom niewidomym. Zadbajmy również o to, aby drzwi do pomieszczeń były pozamykane, dlatego że pozostawienie ich otwartych może być przeszkodą dla osoby, która porusza się na przykład po korytarzu. Kiedy dochodzimy do wąskiego przejścia, na przykład do drzwi, wówczas przesuwamy naszą rękę, za którą trzyma osoba niewidoma, do tyłu. Jest to komunikat wyraźny, aby osoba, którą prowadzimy, schowała się za nami i w ten sposób uniknęła uderzenia na przykład o framugę. Kiedy chcemy wskazać miejsce do siedzenia, wówczas najlepiej położyć dłoń osoby niewidomej na wewnętrzne oparcie krzesła bądź na siedzisko. Oliwia Selewoniuk. Nie zawsze niewidomy potrzebuje pomocy. Poruszamy się zwykle z białą laską. Jeśli idziemy w miejsca, które doskonale znamy, to mamy dość taki pewny chód. Możemy się tam potknąć, mogą być jakieś zachwiania, ale mamy w miarę pewny chód i wtedy widać raczej, że nie potrzebujemy pomocy. Kobiety idą korytarzem. Oliwia trzyma za ramię Aleksandrę. Lektor. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.